Idę sobie na działkę i nie uwierzycie. Tutaj przy takim kontenerze, gdzie działkowcy wyrzucają odpady zielone, napotkałem porzuconą, taką piękną Diefenbachię. Jestem bardzo ciekawy, dlaczego ktoś wyrzucił tą roślinę. Być może ma jakieś wady, ale to sprawdzę już w domu. Zabieram ją do siebie. Na pierwszy rzut oka roślina prezentuje się naprawdę imponująco. Jest rozrośnięta, duża. Za chwilkę wyciągnę ją z tej reklamówki, aby przyjrzeć się dokładniej jej bryle korzeniowej. W międzyczasie zerknąłem do internetu, by sprawdzić, jaka to odmiana. No i wyszło mi, że jest to odmiana Camilla. Mogę się oczywiście mylić, więc jeśli uważacie inaczej, dajcie znać w komentarzu. Nie było tutaj żadnej doniczki, więc będę musiał delikatnie wyjąć tą roślinę z tej reklamówki i dam ją sobie do osobnego woreczka. Zobaczcie, bryła korzeniowa też całkiem fajna, ziemia również. Ciekawe, gdzie tkwi haczyk, że ktoś odważył się na wyrzucenie tak ładnej rośliny. Jedyne, do czego można się przyczepić, to dosyć wyschnięte podłoże, ale korzenie są białe, nie są przegnite, więc nie ma się czym martwić. Spójrzcie, tak wygląda system korzeniowy. Ktoś tutaj nawet zadbał o odpowiednią ilość keramzytu na dnie doniczki. No i te korzonki sobie tutaj wrosły w ten keramzyt, ale to oczywiście niczemu nie szkodzi. Spróbuję nieco rozbić tą bryłę ziemi, tak aby ją rozluźnić i sprawdzę jeszcze, czy tutaj nie ma jakichś szkodników. Zobaczcie, tutaj widać, że ta roślina była również przesadzana, ponieważ tutaj jest ślad po tak jakby pierwszej doniczce, prawdopodobnie doniczce produkcyjnej, czyli być może ktoś przyniósł ze sklepu i od razu przesadził do większej doniczki, czyli właściwie tak jak powinno to wyglądać. Żadnych szkodników, skoczogonków tutaj nie widzę. Ziemia jest lekka, przepuszczalna. No jedynie tak jak na początku wspominałem, podłoże jest bardzo suche, ale akurat w przypadku Diefenbachii to nie szkodzi zbytnio, ponieważ ta roślina nie lubi być przelewana. Czasami lepiej, nawet jeśli jest przesuszona, wtedy musimy ją podlać, ale nie może być przelana. Jeszcze raz patrzę, czy tutaj nie ma żadnych szkodników, ale naprawdę ziemia jest świetna. Jedyne, czego mi tutaj brakuje, to odrobina perlitu. Więc wysypię tutaj taką łyżkę i ładnie wymieszam to z tym podłożem. Takie podłoże można również rozluźnić piaskiem albo chipsami kokosowymi, albo keramzytem, który tutaj już jest. Taka mieszanka skutecznie zapobiegnie gniciu korzeni lub też gniciu pędu. Tą konkretną roślinkę można by również podzielić, ale ja ją zostawię w takiej postaci, jaka jest teraz. No to jeszcze doniczka, na dno keramzyt lub jakieś drobne kamyczki. No i teraz można spokojnie przystępować do sadzenia Diefenbachii. Tutaj oczywiście dosypię sobie jeszcze tego wcześniej wymieszanego już podłoża, tak aby Diefenbachia, czyli roślina z rodziny obrazkowatych, była zadowolona. Jest to roślina tropikalna, ale generalnie w naszych warunkach nie jest trudna do uprawy domowej, bo tylko tak można ją uprawiać w Polsce.
musi mieć ciepło, jasno i dosyć wilgotno. W takich warunkach jej obrazkowate liście będą nas cieszyć i faktycznie będziemy się w nie wpatrywać jak w obrazek. No dobrze, ja tymczasem dosypię sobie jeszcze tutaj tego mojego podłoża, tak aby szczelnie wypełniło przestrzeń między korzeniami a ściankami doniczki. Mamy teraz taki okres jesienny, zaraz będzie zima, więc nie trzeba tej rośliny w żaden sposób nawet nawozić, ponieważ ona w tym okresie spowalnia swój wzrost, no i generalnie nawóz jej nie będzie do niczego potrzebny. Jeśli chcemy wzmocnić roślinę, to najlepiej zrobić to na wiosnę. No dobrze, to jeszcze tutaj z drugiej strony nasypię tego podłoża. Pamiętajcie, aby w miarę dosypywania tej ziemi jednocześnie potrząsać doniczką, tak aby ziemia ładnie weszła w szczeliny między korzonkami. No a potem już same korzenie znajdą sobie odpowiednią drogę do swojego rozwoju. Doniczka już uzupełniona po brzegi, więc przystąpię do kolejnego etapu, czyli usuwania takich uschniętych części rośliny. Musicie wiedzieć, że z czasem Dieffenbachia traci te dolne liście, co jest zupełnie naturalnym procesem, no i takie pozostałości wyschnięte mogą szpecić naszą roślinkę. Warto je wtedy usuwać. Zobaczcie, ja już usunąłem całkiem sporą ilość takich pozostałości, no i roślinka wygląda o wiele ładniej. Warto się dosyć często przyglądać również liściom. Zobaczcie, ten ma delikatnie uschniętą końcówkę, ale generalnie liść jest naprawdę ładny. Nie ma tutaj żadnych szkodników, przędziorków, czy też innych wciorniastków, ale tutaj jeden liść jest już troszkę sfatygowany, jakby lekko przegnity, dlatego również warto go odciąć. Wygląda on w taki sposób. No, to ja jeszcze zobaczę, czy są tu jeszcze inne tego typu listki i wszystkie je pousuwam. Ale zobaczcie, roślina jak na wyrzuconą na śmietnik wygląda naprawdę rewelacyjnie. Teraz jeszcze podstaweczka, aby roślina mogła odprowadzać nadmiar wody. No i możemy podlać roślinę dosyć sporo, skoro ona miała tak przesuszone podłoże. Będzie sobie ona powolutku wpijać tą wodę, a po podlaniu można całość spryskać odstaną wodą albo deszczówką. Trzymajcie się. Cześć!